Witam na kanale Kolejowe Modelarstwo Kartonowe. W dzisiejszym 22 odcinku relacji z budowy modelu kartonowego parowozu Bułgar zakończymy budowę układu hamulcowego kół wiązanych parowozu. Zapraszam na film. Odcinek zaczniemy od weatheringu konstrukcji mocowania cylindrów hamulcowych. Najpierw za pomocą farby AK013 Rust Streaks wykonamy ciemne zabrudzenia, zacieki na cylindrach hamulcowych. Ponieważ sama konstrukcja będzie mało widoczna na zbudowanym parowozie, to można ją wykorzystać jako element do ćwiczeń nad weatheringiem. Na razie jednak skupimy uwagę nad cylindrami hamulcowymi. Kolejna farba to AK4112, średnia rdza. Metodą gąbkowania nanosimy ślady korozji na cylindry. Farbę AK4113, ciemna rdza, również nanosimy metodą gąbkowania. Tą samą farbą, pędzlem o wielkości 000, nanosimy dodatkowe większe plamy korozji w wybranych miejscach. Następnie, używając dowolnego rozpuszczalnika do emali, np. White Spirit, punktowo rozprowadzamy nałożoną przed chwilą farbę. Takie same plamy wykonujemy farbą AK4111, jasna rdza. Tym samym pędzlem nanosimy przypadkowe większe plamy, ślady korozji.
Kolejny raz pędzelkiem namoczonym w rozpuszczalniku rozprowadzamy farbę. W taki sposób, używając kilku farb, możemy potrenować weathering na cylindrach oraz na całej konstrukcji. Pokażę teraz przykład użycia kredek do weatheringu firmy AK. Pierwsza kredka, jaką użyję, to Vivid Orange. Namoczoną w wodzie końcówką kredki nanosimy ślady jasnej rdzy. Kredki do weatheringu możemy używać na sucho na matowej powierzchni, nadając efekty zadrapań, głębokich zadrapań farby, odpryskiwania farby lub rozjaśniania krawędzi. Używając kredki na mokro, rozprowadzając je później pędzelkiem, nadajemy efekty rdzewienia, zacieków rdzawych czy brudu, rozświetlania i cieniowania. Łatwo możemy również uzyskać przejścia tonalne barwy czy odcieni tej samej barwy. Następna użyta kredka to Dark Rust. Jak wspomniałem wcześniej, w miejscach, które nie będą widoczne, można poćwiczyć pracę nad weatheringiem. Na filmie maluję miejsce styku, płyty cylindra hamulcowego i całej konstrukcji od wewnętrznej strony. Po wyschnięciu farb cały element malujemy lakierem bezbarwnym akrylowym, aby pozbyć się efektu połysku oraz aby utrwalić naszą pracę. Zabieramy się do przyklejenia całej konstrukcji do ostoi. Nakładamy klej na krawędzie konstrukcji oraz na ścianki cylindrów hamulcowych i przyklejamy element do ostoi.
Wykonamy teraz weathering w miejscu mocowania cylindrów na ostoi. Przy próbie montażu wału hamulcowego do ostoi zauważyłem błąd, który zrobiłem przy sklejaniu zawieszenia lokomotywy. Właściwie to zmylił mnie rysunek budowy. W dwóch miejscach na rysunku pokazane jest inaczej. Ostatni resor od strony tylnego wózka parowozu powinien być zamontowany bezpośrednio do jarzma. I tak pokazuje to jeden z rysunków. Rysunek zaraz obok pokazuje mocowanie inaczej. Niestety skupiłem się na jednym rysunku i wykonałem układ jak wszystkie inne resory parowozu. Co dziwne, na wykonanie dodatkowego, jak się okazuje, zbędnego balansiera były w wycinance przewidziane części. No ale generalnie jest to mój błąd, niedopatrzenia się tego w rysunkach. Poprawiłem błąd, usuwając zbędne elementy i przesuwając jarzmo bezpośrednio pod resor. Przyklejamy teraz do ostoi z obu stron element numer 45, czyli płytę mocowania wału hamulcowego. Połączenie płyty z ostoją wzmacniamy klejem cyjanoakrylowym. Przystępujemy teraz do montażu wału hamulcowego wraz z dźwigniami hamulcowymi. Wał wsuwamy przez płyty montażowe numer 45, pamiętając, aby na wał założyć dźwignię numer 45B. Dźwignię przyklejamy do końcówek cięgieł numer 44B. Połączenia wzmacniamy klejem cyjanoakrylowym. Na obu końcach wału zakładamy i doklejamy do płyty numer 45 elementy numer 45A. Po prawej stronie parowozu zakładamy dźwignię numer 45C.
Po lewej stronie zakładamy również dźwignię numer 45C oraz dźwignię numer 45E, która połączona będzie cięgnem z hamulcem rzutowym, czyli ręcznym w budce maszynisty. Do obu cylindrów hamulcowych wkładamy tłoki. Sklejamy ze sobą końcówki dźwigni hamulcowych z elementami numer 46K. Na koniec tego odcinka przybrudzamy koniec wału hamulcowego łoszem olejnym Tamiya numer 87131. W następnym odcinku zajmiemy się budową silników parowych naszego parowozu. Dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na kolejne odcinki kanału Kolejowe Modelarstwo Kartonowe.